miłe powitanie. Tak, jestem Maciek, pracuję na co dzień w Devinity, natomiast dzisiaj mam czapeczkę Bielika, czyli Fundacji Spichlerz i opowiem wam mniej więcej, jak wyglądała nasza, sobie tylko zmienię rękę, jak wyglądała nasza droga do powstania, do tego, co stworzyliśmy. A stworzyliśmy polski, duży, lub teraz też zgodnie z terminologią, tak naprawdę mały model językowy ze względu na parametry. Jak zapewne wiecie, żyjemy w erze post-ChatGPT, co to znaczy, że chyba wszyscy, przynajmniej mam taką nadzieję, możecie podnieść rękę, kto korzystał z ChatGPT lub jego pochodnych, Claude'a, Soneta. Myślę, że sporo osób i sporo też osób, którym to narzędzie ułatwiło pracę na co dzień. Kontekst i dane to jest to, co już to słowo się pojawiło, ale opowiem wam, jaka była nasza droga do tego momentu, w którym jesteśmy oraz jaka jest nasza droga dalej. Ponieważ sama fundacja to tak naprawdę zrzeszenie ponad 1400 osób, które działają na naszym Discordzie, które dołączyły do nas, ponieważ Discord jest miejscem, w którym się organizujemy. Ale od czego się zaczęło? Zaczęło się od tak zwanych wieków ciemnych w naszej historii. Dlaczego wieki ciemne? Ponieważ to było w pewnym momencie, jak właśnie wyszedł ChatGPT, zorientowaliśmy się, w sensie nasz założyciel, organizator Sebastian Konracki, iż jak wtedy jeszcze było wiadomo tak naprawdę, na jakich danych trenowany był ChatGPT, ponieważ teraz jest zamknięty, nic nie wiemy, że dane z języka polskiego, korpus, na którym trenowany był model językowy GPT-3,5, posiada mniej więcej poniżej 1% danych polskich. I teraz pytanie. Założyłam słuchawki i odleciałam. Z przykładu, z takiej spółki z branży farmaceutycznej, właśnie GPT odrzuciło tego typu spostrzeżenie użytkownika. Dlaczego? Ponieważ nie znało kontekstu językowego. I właśnie nasze wieki ciemne polegały na tym, że zaczęliśmy zbierać, labelować, obrabiać, kategoryzować i deduplikować dane zebrane z naszego otwarte oczywiście dane, w pełni legalnie, otrzymywaliśmy zgody, także tutaj też jesteśmy zabezpieczeni pod tym kątem w kontekście AI Actu, tak dla waszej informacji, i zaczęliśmy je zbierać. Ale nasza historia składa się również z bycia w dobrym miejscu, w dobrym czasie, ponieważ na początku tytuł model, który nauczyliśmy latać, a tak naprawdę to jest model Bielik, który jeździ koleją w naszej rzeczywistości polskiej, ponieważ taki jest klimat do inwestycji w sztuczną inteligencję w Polsce. Dlatego też zebraliśmy się i postanowiliśmy zrobić coś razem po godzinach. Jest to też wiara w open source, open science i open community. Tak jak też sygnalizowałem, że to są wszystko działalność niekomercyjna, oparta na działaniach ludzi po pracy. I właśnie 2023 rok spotykamy się z Cyfronetem. To jest ten dobre miejsce i dobry czas. Cyfronet jest to organizacja przy AGH, która dostała dofinansowanie i właśnie wtedy instalowała Heliosa. Duży superkomputer posiadający ogromną moc obliczeniową, która umożliwia trenowanie właśnie tego typu modeli. Dlaczego szczęście? Ponieważ w cudzysłowie musieli przetestować, przepchać tak naprawdę ten model, tą infrastrukturę i mieli pewną swobodę przy przedzielaniu grantów pod dane projekty, żeby sobie to zwyczajnie, żeby ta infrastruktura osiadła. W styczniu od słowa do słowa wdrożyliśmy pierwszy testowy model. To był model Azurro, oparty na 1 bilionie parametrów, czyli 1 miliardzie parametrów. Następnie w lutym wypuściliśmy Polish Large Language Leaderboard, czyli zaczęliśmy się benchmarkować z innymi modelami, które odpowiadały w języku polskim, a w kwietniu wyszła wersja pierwsza modelu,
Natomiast we wrześniu już wersja druga. Pierwsza wersja była nieudana, natomiast potrzebowaliśmy ją, żeby zbierać feedback tak naprawdę, ponieważ feedback jest też kluczowy, spotkania z biznesem. Wersja druga to jest już ta wersja, która, co pokażę za chwilę, jest już wdrażana w organizacjach mniejszych, większych, w startupach, także działa. Tu jest też liczna informacja, ile zbieraliśmy danych. Mieliśmy na początku zebrać 1 terabajt danych, zebraliśmy 2,5 terabajta, dlatego nasz dashboard nie wytrzymał i pokazuje tylko 1000, natomiast jest dużo więcej. Ale dlaczego te dane? Dane są ważne, dane są najważniejsze, ponieważ do tej pory 70%, 80% nawet czasu pracy przy tworzeniu rozwiązań opartych o generatywną sztuczną inteligencję opieramy o pracę, zarządzanie i pobieranie danych, które potem one dopiero są przetwarzane przez model językowy. I z tych danych statystycznie biorąc wyciągamy tak naprawdę tylko i 27% ich potencjału. Problemy są różne, brak jakiegoś jednego source of truth, dane są powielane, dane są źle opisywane, źle labelowane i tak dalej, i tak dalej. Open source. Dlaczego poszliśmy w tym kierunku? Ponieważ od samego początku wierzyliśmy w ideę Linuxa, to taka już historyczna sprawa, natomiast wierzymy też w ideę demokratyzacji AI, że to jest szansa dla wszystkich i też konieczność jakby by te AI było zdemokratyzowane, ponieważ wpłynie to. Może nie tak efektownie, jak wszyscy zapowiadają, natomiast to wpłynie na sposób, w jaki pracujemy. W tym momencie do demokratyzacji, w naszej opinii, będą prowadzić innowacje, społeczność, współpraca na tak naprawdę wszystkich elementach, czyli nauka, biznes i społeczeństwo. Uważamy, że to jest kluczowe do dalszego rozwoju. Też w kontekście, tutaj widzicie mniej więcej porównanie, dlaczego open source jest o tyle ważny, że ta linia, gdzie przewaga zamkniętych modeli na pewnym etapie była wysoka, już w tym momencie tak naprawdę zanika. Przykłady modeli otwartych, które niestety już w tym momencie, jak się okazuje, są zamykane. Jest to przykład Lamy czy Mistrala. Oraz przykłady modeli zamkniętych, czyli OpenAI nie jest już OpenAI-em. Jest to w pełni w tym momencie działająca firma, która jest nastawiona na zysk. Pozostałe to Claude czy Gemini. Jaka jest nasza droga do rozwoju, do przyszłości? Tak jak wspomniałem, będziemy liczyć na społeczność fachowców AI-owych, naukowców, biznesu, organizacji publicznych, edukacji oraz sztuki. Tak, mamy w tym momencie taki projekt, który jest na skraju sztucznej inteligencji oraz sztuki. Jako społeczność akceptujemy wszystkie pomysły, które do nas przychodzą, które są nam prezentowane, staramy się doradzić merytorycznie, staramy się poprowadzić projekt, staramy się wskazać odpowiednią ścieżkę. Jeżeli będziecie wykorzystywać Bielika, będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli nie, wskażemy inne dostępne opcje. Próbujemy pocować, co to znaczy tworzyć proof of concept, walidować koncepcję, sprawdzać, czy dany pomysł przynosi oczekiwane rezultaty. Rozwijamy, a potem zbieramy nagrodę i uznanie tutaj, także na to liczymy przede wszystkim. Droga do nauki to jest jedna z kolejnych ścieżek, które chcemy obrać. Tutaj właśnie autorzy Krzysiek Ociepa, Łukasz Flis, Krzysztof Wróbel, Adrian Gwoździej i Remigiusz Kinias, informacyjnie każdy z innej parafii, innej firmy, innej organizacji, zebrali się w trójkę i to jest właśnie opisany sposób już w pełni naukowo, w jaki sposób oni podchodzili do trenowania modelu. Droga do innowacji. Tu jest przykład Krzyśka Chibowskiego, który na bazie swoich doświadczeń ze swojego życia, ponieważ jego dziecko miało problem z mówieniem, znalazł poprzez networking w naszej społeczności osoby, które pomogły mu i w tym momencie wdrażają i starają się rozwinąć startup, który wspierany przez generatywną sztuczną inteligencję ma pomóc takim dzieciom z ich problemami, aby mogły przezwyciężyć te problemy z mową. Także to jest czerpanie pomysłów z prawdziwych zdarzeń i właśnie to, do czego zmierzamy, czyli wspieranie innowacji. Kolejna ciekawa inicjatywa, droga do współpracy międzynarodowej, ponieważ nie jesteśmy sami w tym kontekście
i w zasadzie byciu na poziomie Tier 2, Tier 3, jeżeli chodzi o rozwój produktów takich gigantycznych produktów jak ChatGPT, ponieważ całe kraje bałtyckie, również ich języki są w pewnym stopniu pomijane. To nie jest poziom języka niemieckiego, francuskiego, czy oczywiście angielskiego albo hiszpańskiego. Michał Domański i Peter Senkus przejechali od Litwy przez Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję, Danię i Niemcy i wrócili do Polski szczęśliwie, udało im się. 26 dni, 7 krajów, 4,5 tysiąca kilometrów, 50 wywiadów. Rozmawiali na różnych poziomach właśnie o sytuacji w tych krajach, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Tak zwany AI Baltic Trip, możecie sobie sprawdzić, wpisać na LinkedInie wspomnianym. Tam jest to wszystko, praktycznie może nie dzień po dniu, ale kraj po kraju opisane są te wszystkie ich przygody. Tutaj ich wnioski dla nas okazały się trochę smutne. Dlaczego? Przykładem jest Estonia. Co prawda, oczywiście jeżeli chodzi o skalę kraju, bez porównania z Polską. Natomiast przykład, w jaki sposób oni te innowacje wspierają, powinien być, czy jest wzorowy. Przykładem jest kluczowa współpraca trójstronna, wspomniana nauka, biznes oraz innowacje i społeczeństwo. Biznes robi się ramię w ramię z nauką. W jaki sposób? Edukacja wyższa jest nastawiona na wdrożenia praktyczne. Co to znaczy? Doktorant czy też potencjalny magister szuka rozwiązania, idzie do firmy i na bazie dyskusji z daną firmą tworzą podczas swojej pracy naukowej faktyczne rozwiązania, które potem wcielają w życie. I tego typu wdrożenia praktyczne, nie nauka dla nauki, to oczywiście też nie jest zła, ale te wdrożenia praktycznie powodują, że biznes uczy się od nauki i nauka od biznesu. Nie będę wspominał o old money, ponieważ jest to dla nas sprawa obca ze względu na historię Polski, natomiast jest pewna tendencja, zwłaszcza w Skandynawii, że old money bardzo dużo inwestuje w innowacje oraz rozwój, czy to naukowy, czy właśnie innowacyjny. I przede wszystkim również globalny mindset w nauce, prace doktoranckie są tworzone przez zespół złożony nie z jednego Estończyka, znaczy z 3 czy 4 Estończyków, natomiast jest jeden Estończyk, Szkot, Singapurczyk, Amerykanin. To są tego typu zespoły, nie kiszą się jakby w swoim własnym środowisku, tylko wychodzą bardzo szeroko. Kolejna rzecz to jest droga do edukacji, kolejna nasza droga to jest droga do edukacji, droga do biznesu. Za moment wypuścimy raport na podstawie mojego właśnie spamowania ponad 1000 osób na LinkedInie z prośbą o wypełnienie ankiety. Mamy z tego wnioski, to już ja do nich nie przyłożyłem ręki, natomiast to jest nie dość, że wyniki ankiet, w jaki sposób w tym momencie biznes korzysta z produktów lub też rozwiązań wspieranych przez generatywną sztuczną inteligencję, ale też pewne wskazania, nasze wnioski, dobre propozycje, w jaki sposób wdrażać to odpowiedzialnie i żeby nie być na samym końcu rozczarowanym. I właśnie te wspomniane przeze mnie na samym początku wdrożenia, które już mają miejsce. To jest Gaius Lex, AI asystent prawnika. Tutaj Witek Wydmański jest CTO tego projektu. To jest asystent, produkt, startup, który ma wspierać prawników w ich codziennych zadaniach, tych najbardziej trudnych tak naprawdę, czyli przetwarzaniu dużych ilościowo tysięcy stron, w wskazywaniu pewnych ryzyk prawnych, używając tak naprawdę frameworku, który jest zaproponowany przez danego prawnika. To nie jest tak, że oddajemy coś w ręce tylko i wyłącznie tego produktu i zamykamy oczy. Nie, to jest pełna współpraca. Dlaczego to było dla nas ważne? Ponieważ wcześniejsza wersja tego produktu była podłączona właśnie do ChatGPT, w sensie do modelu GPT i Witek odłączył GPT, podłączył Bielika i nie dość, że nie spadł mu w żaden sposób performance, to jeszcze na samym końcu dostał informację od użytkowników, że user experience jest dużo lepszy, że model lepiej rozumie kontekst językowy języka prawniczego i
wszystkie benchmarki wskazywały, i wskazują nadal, że zostanie przy naszym modelu. Analiza social media, czyli wiemy dobrze, że nasz język nienawiści jest specyficzny i dla każdego kraju jest specyficzny. Jest to przykład narzędzia, które analizuje trendy, analizuje zrozumienie opinii klientów i co jest ważne, z tym narzędziem można rozmawiać. Czyli nie trzeba mieć wiedzy domenowej, jak ja na przykład o social media, natomiast rozmawiając w języku naturalnym z narzędziem, można otrzymywać pewne wnioski, pewne wskazówki, jakie utrzymują się trendy, zmiany, jeżeli takowe występują na danych social mediach. Kolejny system związany z prawem to jest duży system wdrożony dla dużej instytucji finansowej, AI Assistant do zarządzania skargami, automatyczna klasyfikacja przychodzących dokumentów, zwiększenie jakości obsługi klienta. Tutaj system działa jako wsparcie też dla osób rozpatrujących te skargi, działających w organizacji, ponieważ na podstawie historycznych odpowiedzi, historycznych dokumentów wskazuje też podczas odpowiedzi sugerowane odpowiedzi, które mogą być potem modyfikowane przez osobę, która odpowiada na wniosek. Upraszczanie komunikacji to jest jeden z moich ulubionych case'ów, ponieważ wyobraźmy sobie translakcję z języka urzędniczego na język polski i w drugą stronę, z języka petenta na język polski zrozumiały dla urzędnika. Jednym przyciskiem, system może nam wskazać tylko i wyłącznie istotne informacje i pismo, które ma na przykład 3 strony, ponieważ zdarza się nam, mnie też, pisać rozwlekłe maile, rozwlekłe odpowiedzi, aby jak najlepiej uzasadnić swoją odpowiedź, a często można odpowiedzieć tak naprawdę w kilku zdaniach. I do tego służy to narzędzie, które pomaga tak naprawdę i wspiera w zrozumieniu lub też wylistowaniu, sumaryzacji pewnych punktów zawartych w danym piśmie. Tu są te wszystkie podsumowania tak naprawdę, tu jest podsumowane, na co należy zwracać uwagę, jeżeli bierzemy pod uwagę wdrożenie generatywnej sztucznej inteligencji do organizacji. Są to koszty, język, bezpieczeństwo, wydajność oraz dopasowanie. Wydaje mi się, że już kończę, więc zakończę. Jesteśmy w tym miejscu. Tutaj byliśmy ostatnio w Warszawie na takim spotkaniu The Foundation jako inicjatywa. Myślę, że partnerów mamy na górze, na dole całkiem obiecujących. Mamy ambicje, chcemy więcej, mamy pewne też ograniczenia, biorąc pod uwagę chociażby zerowe środki na działalność. Więc działamy dalej. Co jest dla nas ważne, społeczność się rozrasta. Jest otwarta dla was wszystkich również. Ja serdecznie zapraszam, chętnie wprowadzę. Poszukujemy każdych umiejętności tak naprawdę. Ja sam, jak już wspomniałem, jestem odpowiedzialny za te wszystkie koordynacje związane z biznesem, z tym wszystkim, co się dzieje naokoło, nie z samym modelem. I chyba w sumie mam większe potrzeby, żeby ktoś mi pomógł niż osoby techniczne, natomiast też jak najbardziej, jak ktoś jest fascynatem, to zapraszamy, znajdziemy masę zadań, chociażby tworzenie instrukcji po nocach. Instrukcje to takie odpowiedzi, czy dana odpowiedź modelu jest poprawna lub też nie. 500 tych wierszy, można lecieć po nocy. I tyle. Testuj, wdrażaj, wspieraj, Bielik AI. Dzięki. Thank you.